20. konkurs imienia Ady Sari, bardzo niezwykła okoliczność, jubileusz, sporo już za nami, będzie wiele przed nami, no i wywiad z bardzo ważną osobą do tego konkursu, z panią Lilianą Olech, czyli z kierownikiem biura organizacyjnego festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, 20 lat. Widziałaś ten konkurs od samego początku, widziałaś jak się rozwija, jak się zmienia i jak byś go podsumowała? Co jest największym osiągnięciem Ady Sari przez cały ten czas? Pierwsze konkursy były rozgrywane w gronie tylko Polaków, zarówno jeżeli chodzi o uczestników, jak i jury. No, lata 80. możemy sobie to wyobrazić, jak to się odbywało. Wiele trudności hotelowych, i aprowizacyjnych, i z podróżą, więc to miało taki wymiar dość lokalny. Głównie przyjeżdżali uczestnicy z południa Polski. Oczywiście zdarzali się reprezentanci Akademii Muzycznych z północy Polski, ale nie było mowy o uczestnikach zagranicznych. Chociaż jurorzy zaczęli się już pojawiać w kolejnych edycjach, dzięki pani profesor Helenie Łazarskiej, która jako pedagog, który najpierw uczył w Akademii Muzycznej w Krakowie, a później w Salzburgu i w Wiedniu, miała wiele międzynarodowych kontaktów, stąd te wielkie nazwiska, które tutaj się pojawiały i Birgit Nilsson, najwybitniejsza śpiewaczka wagnerowska XX wieku i wielu, wielu innych, to powodowało, że otwieraliśmy się na świat, niemniej jednak uczestnicy nie przyjeżdżali, to jednak cały czas było troszkę za żelazną kurtyną i dopiero wejście Polski do Unii Europejskiej sprawiło, że było to możliwe, że uczestnicy z zagranicy nie bali się tu po prostu przyjeżdżać, bo wcześniej chyba nie bardzo wiedzieli, co ich tutaj czeka. No my też ten poziom organizacyjny musieliśmy troszkę podnieść, podołać pewnym wymaganiom związanym chociażby z możliwościami wykonawczymi. Tutaj mam na myśli budynek Sokoła. To się tak właśnie trochę złożyło w czasie, że budynek Sokoła po gruntownym remoncie i przebudowie umożliwił przede wszystkim zaangażowanie orkiestry. Duża scena pozwoliła przejść z etapu konkursu tylko i wyłącznie z fortepianem do etapu akompaniamentu w postaci orkiestry. To była bardzo duża zmiana jakościowa. Publiczność zaczęła się o wiele bardziej interesować wykonaniami, szczególnie oczywiście w trzecim etapie, bo wtedy jest orkiestra i ten program bardzo atrakcyjny dla publiczności, bo są to arie operowe. Ale też inne kwestie, sale prób, możliwość właśnie ćwiczeń, przygotowań się do konkursu, więc to była ta zmiana. I uczestników zagranicznych zaczęło przybywać. Najpierw z krajów ościennych, trochę z Austrii w naturalny sposób, bo tam działała i uczyła profesor Helena Łazarska, ale również i z Niemiec, i właśnie ze wschodu, Rosja, Ukraina. Sporo tych uczestników przyjeżdżało. Zdarzały się pojedyncze wystąpienia uczestników z innych krajów czy z innych kontynentów, ale tak naprawdę ostatnie lata przyniosły prawdziwą eksplozję. No, w tym roku mamy bardzo dużą reprezentację międzynarodową. 3 kontynenty w tym roku. Co możemy powiedzieć o pewnej ciągłości Ady Sari, bo z jednej strony jest to, tak jak mówimy, coraz szerszy zasięg samego konkursu, no ale z drugiej strony mamy pewną atmosferę, która jest związana z tym festiwalem i która bardzo jest urzekająca dla uczestników i uczestniczek i o tym często mówią. I możemy też powiedzieć, że są już takie tradycje pokoleniowe wśród uczestników. Ta specyficzna atmosfera wynika z relacji między Adą Sari a jej uczennicami. One jeszcze w pierwszych latach trwania konkursu tutaj przyjeżdżały. Halina Mickiewiczówna, Bogna Sokorska, wspaniałe śpiewaczki. One nam dużo opowiadały o relacjach z Adą Sari, o sposobie prowadzenia lekcji i o tym opiekowaniu się Ady Sari nad właśnie dziewczynami, które przychodziły do niej. No, pamiętamy, że Halina Mickiewiczówna wręcz u niej pomieszkiwała w czasie wojny, była godzina policyjna. Ada Sari nie chciała dopuścić, żeby jej się coś stało i po prostu ją zatrzymywała na noc. I tą atmosferą chcieliśmy przesiąknąć, żeby konkurs przesiąknął tą atmosferą. Wydaje mi się, że się udało, bo i taka życzliwość ze strony jurorów i nasza też organizatorów. Staramy się, żeby oni tutaj mieli dobre warunki na każdym polu, w każdym zakresie, żeby się mogli skupić na muzyce, na wykonaniu w poszczególnych etapach. Tonujemy te emocje, które są nieodzowne, bo to jest jednak konkurs, to są nagrody, to jest rywalizacja. To jest konkurs, przypomnę, dla zawodowców. To są osoby, które muszą mieć wykształcenie, studenci
absolwenci lub absolwenci Akademii Muzycznych Wydziałów Wokalno-Aktorskich i dla nich ten konkurs niejednokrotnie jest przepustką do karier. Przypomnijmy, że naszym najbardziej znanym laureatem jest Piotr Beczała. To już wszystko mówi, nie muszę więcej dopowiadać. Stąd to napięcie jest naturalne. Ludzie walczą jakby o swoje życie, o swoją karierę, o swoją ścieżkę zawodową. Jednak to, co jest możliwe, niwelujemy te wszystkie napięcia, emocje, żeby mogli w spokoju się przygotować, odbyć próbę z pianistą i wystąpić przed międzynarodowym jury, które też nie stara się być jakoś bardzo surowe. Myślę, że to, co powiedziała pani dyrektor artystyczna Małgorzata Walewska na otwarciu, żeby patrzyli na nią, ona się będzie zawsze uśmiechać. To właśnie jest taka kwintesencja tego konkursu. Jest. Tak jest. Także myślę, że ta atmosfera właśnie od Adysari przez Helenę Łazarską, która również była niezwykle opiekuńcza w stosunku do uczestników, przekazywała im niejednokrotnie bardzo surowe uwagi merytoryczne, niemniej jednak podawała je w bardzo ciepły sposób i taki zachęcający, nie deprecjonujący uczestnika, ale pozwalający mu pokazać, w którym miejscu jest na swojej drodze, co powinien zmienić, co powinien poprawić i gdzie może dojść. Więc to było bardzo według mnie motywujące. I tę atmosferę staramy się nadal tutaj utrzymywać. Mhm. No właśnie i skoro mówimy o tej ciągłości Adasari, jej uczennice, potem pani profesor Helena Łazarska, pani Małgorzata Walewska, ale wiemy właśnie, że mamy też wśród uczestników i uczestniczek też już pewną ciągłość pokoleniową między innymi. W tym roku właśnie bardzo miłym zaskoczeniem jest to, że dwoje uczestników są uczniami naszych laureatów, czyli Weronika Kober, uczennica Kamili Kułakowskiej i Zheng-Yu Lee, uczeń Hong-Kyu Chena, który kilka lat temu tutaj miał wyróżnienie. Poza tym dzieci naszych laureatów. Pojawił się Tomasz Łykowski, który jest synem profesora Piotra Łykowskiego, laureata pierwszej nagrody z 3. konkursu, czyli już sprzed paru ładnych lat, więc to nas bardzo cieszy, bo to pokazuje, że zarówno pedagodzy, jak i rodzice uważają, że ten konkurs jest wartościowy na drodze młodego artysty, że powinno się go tutaj wysłać, zachęcić, żeby przyjechał, bo może coś z tego wartościowego wyjść. Poza tym też ta rodzina festiwalowa, konkursowa cały czas tutaj jest wokół nas. Ja oglądam przesłuchania z biura na online nowej transmisji i widzę, że na przykład laureatka z 2021 roku, mieszkająca w Chersoniu, myśmy pytali ją, jak wojna się zaczęła na Ukrainie, czy jest bezpieczna, odpowiedziała, że tak. Olga Diadi widzę, że aktywnie śledzi, bo też na czacie widzę jej wypowiedzi, właśnie Beautiful Voices, tam po prostu lajkuje, trzyma kciuki, więc to jest bardzo miłe, że te osoby się nadal interesują konkursem i uważają go za jakiś ważny etap w swoim życiu i innych zachęcają, żeby też tutaj się zjawili. Mhm. Jeszcze jest ciekawa rzecz, bo oczywiście to, o czym mówimy, to jest też wejście w świat internetu, że konkurs jest transmitowany międzynarodowo, więc wszyscy mogą go oglądać. Ale też w tym roku jest ciekawa rzecz, jeśli chodzi o inne konkursy, bo mamy jurorkę, która jest związana z innym bardzo ważnym konkursem, więc tutaj też jest pewien rodzaj przyjaźni, prawda, z innymi ośrodkami, a nie takiej koniecznie rywalizacji. Tak, no to środowisko gdzieś tam się trzyma razem i po prostu pewne rzeczy się przenikają, pewne nawet rozwiązania jakieś merytoryczne, czy artystyczne, czy nawet organizacyjne. Jesteśmy zawsze otwarci i chcemy, żeby nasz konkurs nadążał za tą czołówką europejską, bo są takie konkursy. Oczywiście nasz konkurs jest sprofilowany na młodych uczestników. W związku z tym ten profil jest troszkę inny niż w innych konkursach europejskich. Niemniej jednak w tym zakresie wiekowym do lat 30 wydaje mi się, że pełnimy ważną rolę międzynarodową. Mhm. Mówiliśmy o tradycji, ale unowocześnia się Adasari, zmienia. W tym roku pojawiają się pewne nowinki w stosunku do tego, co było w latach poprzednich. Konkurs wychodzi poza Nowy Sącz. Były już takie próby, bo mieliśmy koncerty w nurcie festiwalowym w Lusławicach. Kiedyś, wiele lat temu, koncert laureatów w Filharmonii Krakowskiej. Z Orkiestrą Opery Krakowskiej również współpracowaliśmy już w przeszłości, bo orkiestra przyjeżdżała na finał i towarzyszyła uczestnikom w 3. etapie. Niemniej jednak przeniesienia konkretnego etapu w inne miejsce, tego jeszcze nie było i w tym roku właśnie taki fakt będzie miał miejsce. 3. etap będzie się
odbywał w Operze Krakowskiej. Zawiązaliśmy formalną współpracę, podpisaliśmy umowę i uczestnicy będą mogli się pokazać na najważniejszej małopolskiej scenie operowej, jaką jest Duża Scena Opery Krakowskiej. Myślę, że to jest ciekawe rozwiązanie. Po pierwsze, nowa publiczność usłyszy laureatów. Po drugie, dla finalistów będzie to świetna okazja pokazać się na scenie operowej z orkiestrą. Przypomnę, że to są młodzi ludzie, czyli niejednokrotnie jeszcze nie śpiewali z orkiestrą, a tu dochodzi dodatkowo nie dość, że z orkiestrą, prawda, operową, to jeszcze na scenie Opery Krakowskiej. Więc myślę, że właśnie ten etap przejścia pomiędzy uczelnią a sceną, a już sceną profesjonalną, teatrem muzycznym, operą jest istotny i właśnie ten moment trzeciego etapu na scenie opery przybliża ich do tego właśnie, żeby już przejść na tą drugą stronę, już stać się zawodowym śpiewakiem, zakończyć proces edukacyjny, chociaż on u śpiewaków nigdy tak naprawdę się nie kończy, bo jednak korzystają z kursów, lekcji. No niemniej jednak myślę, że to będzie ważny etap ich rozwoju. Bardzo się cieszymy, jesteśmy bardzo ciekawi, jak ten trzeci etap zafunkcjonuje. Natomiast ogłoszenie wyników już wieczorem 12 maja, czy późno w nocy, bo po przyjeździe z Krakowa będzie miało miejsce na scenie Sali Lipińskiego w Nowym Sączu i koncert laureatów również na tej samej scenie w Sali Lipińskiego MCK Sokół. Na to sądeczanie czekają, bo sądeczanie uwielbiają koncert laureatów i tu zawsze jest znakomita frekwencja i też znakomity odbiór. Bardzo ciepłe przyjęcie laureatów w momencie ogłaszania wyników, prawda? Pierwsza nagroda, druga, trzecia, szereg nagród specjalnych, bardzo ciekawych w tym roku, bo i nagroda imienia Ady Sari, i nagroda imienia Heleny Łazarskiej, zmarłej w zeszłym roku, właśnie inicjatorki, założycielki festiwalu i konkursu, i szereg innych nagród specjalnych w formie pieniężnej czy w formie koncertów. Myślę, że bardzo na to czekają laureaci i po prostu swoją ciężką pracą na konkursie po prostu na to zasłużyli. I to będzie miało miejsce wieczorem 13 maja i po tym część muzyczna, czyli najlepsze wykonania. Przypomnę arie operowe, bo one są w trzecim etapie w programie konkursu. Również Stowarzyszeniem Orkiestry. Również Stowarzyszeniem Orkiestry Opery Krakowskiej. Serdecznie zapraszam. Jeszcze resztka wejściówek w kasie została. Czyli konkurs się rozszerza, więcej doświadczeń dla naszych młodych uczestników, ale końcówka oczywiście w Nowym Sączu. Cały czas jest to konkurs z Nowym Sączem związany. Liliana Olech, bardzo dziękuję i życzymy oczywiście wszystkim uczestnikom wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.